Są takie samochody, przy których wyjątkowo się poce i dostaje drgawek. I bynajmniej nie chodzi o to, że mają jakoś strasznie dużo koni mechanicznych. Chodzi o to, że mają straszne nazwy, takie jak to. To jest Mercedes AMG CLA 45S Formatic Plus Shooting Brake. A drugi raz przy okazji tego samochodu spociłem się, jak spojrzałem w cennik, bo oto samochód segmentu C w wersji kombi, który kosztuje, uwaga, wyjściowo 290 000 złotych. Wyjściowo, bo do tego możecie dorzucić szklany dach za 4,5 koła, felgi za 8,5 koła, lakier za 4500, kubełkowe fotele w różnym wydaniu za 10, 12 albo 20 000 złotych, do tego adaptacyjne zawieszenie za kolejne 5000 złotych i trochę innych gratów, co łącznie podnosi cenę do przynajmniej 350 000 złotych, jak jest w tym wypadku, a maksymalnie wyposażona wersja 380 000 złotych za samochód segmentu C. Ale najwyraźniej klientów to nie przeraża, ponieważ jest to najlepiej sprzedające się AMG na polskim rynku, a Mercedes uzasadnia tę cenę na przykład takimi rzeczami, jak działający w tym segmencie tylny dyfuzor, który ma, zobaczcie, 4 pionowe i jedną poziomą i naprawdę tam wpada powietrze i naprawdę to powoduje docisk. Pod spodem wszystko maksymalnie wypłaszczono, widać generalnie tylko cały układ wydechowy, ale po bokach jest płasko. Ta lotka też działa według Mercedesa i te lotki też według Mercedesa działają i ten splitter też działa, więc wszystko, cała ta aerodynamika ma praktyczne zastosowanie, a musi takie mieć, ponieważ oto on, najmocniejszy na świecie 4-cylindrowy, 2-litrowy silnik. 421 koni w wersji S, natomiast tak jak psikuta, ten samochód występuje też bez S na końcu i wtedy ma 380 koni z kawałkiem. Mercedes chwali się, że z litra pojemności wycisnął tutaj te 211 koni mechanicznych, co jest absolutnym rekordem. Nawet Bugatti Chiron, jak zwał, tak zwał, nie może pochwalić się takim stosunkiem mocy z 1 litra. Oczywiście, jak to w Mercedesie bywa, od początku do końca tutaj Lucas Meff czuwał nad wykonaniem tego silnika, czyli jedna osoba od początku do końca. Jakby coś nawaliło, to jeszcze tutaj powinien być numer telefonu zapisany, żeby do Lucasa można było zadzwonić i go opierdolić. Jest to rozwinięcie jednostki, która występowała w poprzednim 45. Możecie sobie zobaczyć test A-klasy 45 w hatchbacku poprzedniej generacji, który zrobił Julek Szalek, takiej używanej. Tutaj sobie kliknijcie. To, co różni ten silnik od tamtego, to poza tym, że trochę go przekonstruowano, to go odwrócono o 180 stopni, po to, żeby tutaj umieścić cały dolot, żeby on lepiej, wydajniej pracował, żeby mniej się zgrzewał. Tam turbosprężarkę z tyłu, bliżej grodzi między silnikiem a kabiną pasażerską. Wszystko to miało sprawić, że będzie samochód bardziej responsywny. Do tego silnik jest zakuty, ma kuty korbowód i ma kute tłoki, po to, żeby naprawdę wytrzymywał te 421 koni i 500 Nm, bo o newtonmetrach jeszcze nie mówiliśmy. A żeby cały samochód usztywnić i żeby on tę moc potrafił przekazać i na koła, i na asfalt przenieść, to mamy, zobaczcie, rozpórkę tutaj kielichów sygnowaną przez AMG. Mamy taką specjalną aluminiową płytę tutaj pod silnikiem, która też jest przymocowana na mocnych śrubach, żeby z przodu ten samochód usztywnić. Na przedniej i na tylnej osi dodatkowo są poprzeczne usztywnienia, żeby to wszystko nie pracowało tak jak pracuje w zwykłym CLA Shooting Brake. Jeżeli natomiast chodzi o różnicę w rozmiarach pomiędzy AMG CLA Shooting Brake a zwykłym CLA Shooting Brake, to mamy tę samą długość, tę samą szerokość, wysokość obniżyła się dosłownie o 5 mm i trochę większy jest tutaj rozstaw kół. Cała reszta wymiarów jest identyczna, łącznie na przykład z bagażnikiem, który ciągle mieści 500 literów. Ma wysoki próg załadunkowy, owszem, nie wygląda to tak jak w kombi, bo to nie jest kombi, to jest wersja przerwa na strzelanie. Cała pojemność to 505 litrów i trzeba powiedzieć, że jest naprawdę prostokątny i dosyć ustawny, więc nie powinno być tutaj rzeczywiście problemów z zapakowaniem gratów. Tu macie jeszcze jakieś półeczki. O, jaki piękny głośnik, to zapasowy? Nie, nie zapasowy. Myślałem, że zamiast koła zapasowego dojazdowego ma zapasowy głośnik. Natomiast no zobacz, tu jest wykładzinka, tu jest wykładzinka, tu nie ma co się porysować, to najwyżej trzeba wyprać, jak się wyleje mleko, a raczej już wtedy wymienić, jak się mleko wyleje. Elektryka jest to, co lubię, słuchajcie, w shooting brake'ach akurat, to tak, to bez sensu jest zupełnie, bo na przykład zaczniecie zamykać i przypomni Wam się, że jednak jeszcze chcecie otworzyć. Jak drugi raz naciśniecie, to nie zacznie się otwierać, tylko trzeba... O,
znaczek Mercedesa, jeszcze raz nacisnąć. To, co lubię w shooting brake'ach i jaką mają przewagę nad kombi, to jest to, że stoję i nie uderzam o klapę bagażnika. W kombi ta klapa zawsze jest nade mną i nigdy nie ma powyżej 1,95 m, więc muszę się schylać, żeby nie oberwać w łeb. A tutaj to jest akurat bardzo praktyczne. Silny, tu Ci otworzę, żebyś mógł mnie z tamtej strony filmować, bo słońce masz z tej. Dobrze kombinuję? Bo najpierw muszę sobie ustawić z przodu fotel. No dobra, tak jest względnie wygodnie. Jeszcze to. To jest jeszcze wyróżnik wersji S, czyli każda z tych rur ma 9 cm średnicy i jest taka karbowana w środku, jak widzicie, a tu ma napis AMG i to nie są żadne fejkowe wydechy, tylko normalnie tam z wydechu są poprowadzone dwie rury. Swoją drogą zobaczcie, jaki wydech jest sam potężny tutaj. A w wersji 45, ale bez S na końcu, te rury są mniejsze, mają chyba 82 albo 83 mm średnicy. Dobra, z tyłu kanapka. To są opcjonalne fotele kubełkowe i warto je zamówić choćby z tego względu, że one są bardzo cienkie i zobaczcie, mimo że to jest samochód segmentu C, ja jestem rosłym chłopem, to jeszcze mam tu miejsce na nogi, choć przed chwilą siedziałem tam z przodu. Jest podłokietnik, ma tutaj dwa uchwyty na kubki, gniazda w Mercedesie już tylko USB-C, innych nie uświadczycie, nie ma trzystrefowej klimatyzacji, więc tylko tutaj są nawiewy, te takie turbinowe, które sobie przekręcacie i zamykacie albo otwieracie dopływ powietrza. Drzwi są, głośnik tu jest. Klamka jest. Boże, już się zmęczyłem strasznie. Natomiast dźwięk zamykania tych drzwi jest kompletnie nie mercedesowski. Powinny to robić tak mięciutko, tak jak to w Mercedesach, a? Mogę włożyć stopy pod fotel, a jest maksymalnie opuszczony. I to jest duży plus, bo dzięki temu faktycznie jest tutaj, no nie na tyle wygodnie, żebym przejechał tym autem 700 km, ale względnie. Zintegrowane nawet z tylną kanapą są zagłówki, co jest o tyle dużą wadą, że widoczność przez to jest dużo gorsza, ponieważ szyba z tyłu przez to, że jest mocno opadająca, jest dosyć mała, to taki wizjerek, to jeszcze dodatkowo zasłaniają ją częściowo te dwa zagłówki. I tyle. Jakość skóry też pozostawia sporo do życzenia, przynajmniej tutaj na tej tylnej kanapie, bo ona jest taka gruba, twarda, taka jak najtańszych butów z TZC. To plasticzek, ale mimo tego, że to jest plasticzek, to jest on przyjemny w dotyku, taki gruby i solidny, nie jest to takie hamowate chińskie plastyczysko. To jest prawdziwa stal i to słychać nawet jak tego się dotyka, to nie jest lakierowany plastik. Nad głową zobaczcie, ile mam miejsca, mimo opadającej linii dachu. Tego nie powiedziałem jeszcze. W niektórych autach, na przykład w Audi R8, którego test możecie sobie zobaczyć tutaj, to ja z przodu miałem mniej miejsca nad głową. Dobrze, czyli teraz jazda po torze. Weź jeszcze jedną rzecz powiemy. Natomiast powiem Wam szczerze, że o ile o gustach się nie dyskutuje, tak na temat tego tyłka mam jedno zdanie, jest po prostu okropny. Wygląda po prostu jak garbaty chłopiec, któremu jeszcze... I to jest, słuchajcie, naklejka, na której jest napisane, jak należy docierać silnik w AMG. Nie wiem, czy ktoś to zrobił i nas to nie interesuje. A jeżeli tego nie zrobił, to my to zrobimy teraz na torze. Według Mercedesa przyspieszenie od 0 do setki to zaledwie 4 sekundy, a prędkość maksymalna 270 km na godzinę. Tak, przesunięta o 20 km względem tych 250, która w normalnych Mercedesach jest wartością graniczną, elektronicznie ograniczoną. 180. 200 tutaj mamy już, ładnie. Jak na... ale tańczy. Oj, hamulce już tutaj są słabe. Samochód spędził parę tygodni na eventach AMG i już czuć, że hamulce są do wymiany. Ale i tak dają radę, ponieważ przednie zaciski są 6-tłoczkowe, natomiast sama tarcza ma 360 mm. Z tyłu 330 mm i tylko jeden tłoczek, ale to wystarczy, bo przecież takie samochody hamują głównie przodem. O! I powiem Wam już jedną rzecz, że o ile na przykład GLB 35 AMG, które testowaliśmy w tych warunkach, było bardzo podsterowne w takim zachowaniu. Jego test możecie sobie obejrzeć tutaj. To tutaj ten Formatic Plus jest zestrojony już zupełnie inaczej. Mercedes chwali się, że zdecydowanie ulepszył ten napęd. Nie mówi, czy on jest stały, czy on jest oparty na Haldexie. Mówi tylko, że jest elastyczny. To znaczy do 100% mocy i momentu potrafi przekazać tylko na jedno koło, ponieważ z tyłu na tylnej osi zamocowano nowe dwa sprzęgła wielopłytkowe, które przekazują ten moment i tę moc na prawe albo na lewe koło. To spowodowało też, że pojawił się tutaj po raz pierwszy w tej klasie Drift Mode,
Boże, jak jest szybkie to auto. Jesus! I naprawdę sztywność nadwozia jest niesamowita. Jak on, zobaczcie, wychodzę z zakrętu, daję mu but. Ja sobie muszę wyłączyć już kontrolę trakcji. On jeździ tak dobrze. Naprawdę zaskakująco dobrze pracuje tutaj to zawieszenie. Świetnie wybiera każdy dołek, który tutaj mamy. Wow! Zobaczcie, dodaję mu pełen gaz tu w tym zakręcie i ślicznie czuć, jak ten napęd na 4 koła idealnie wszystko wybiera. Wow! Ani E53 AMG tak nie jeździło po tym torze, ani to GLB. Niesamowitą charakterystykę ma też ten silnik, bo zachowuje się jak motor wolno ssący. Chociaż ma turbosprężarkę twin-scrollową, to autentycznie charakterystyka jest wolno ssąca. Zobaczcie, on się kręci do ponad 7000 obrotów, to po pierwsze. Do tego pełen moment tutaj, te 500 Nm, pojawia się dopiero w okolicach 5000-5200 obrotów. Więc on bardzo lubi, kiedy wkręcacie go na wysokie obroty. Tu za szeroko troszkę poszliśmy. Dobra, to teraz zrobimy jeszcze jedną rzecz, bo bardzo jestem ciekaw tego drift mode'u. W trybie race jestem, tylko muszę tak. Hej Mercedes. Słucham? Jak włączyć drift mode? Oj, hamulce nam płoną. Zobaczcie, o kurna, musimy jechać. No. Nie schłodziliśmy ich, to prawda. Hej Mercedes. Tak, proszę. Jak włączyć drift mode? Skrzynia musi być w manualu. O, teraz jest potwierdzenie, manetka up. Drift mode aktywny. To zobaczymy, jak teraz będzie jeździł. Czy rzeczywiście jest tutaj ten... No i co on mi tak zmienił, ten bieg? No powiem wam, że nie wiem, co to jest za drift mode, ale na torze za bardzo driftować nie chcę. O, teraz trochę. Ale nadal czuję, tak jakby nawet w tym trybie drift ten przód go wyciągał, wiecie? Teraz może się uda. No tak troszkę, no. No tak lekko mu zarzuca tym tyłem. Podejrzewam, że ten drift mode to jest po to, żeby sobie... O, tyle. Że rzeczywiście robi się bardziej nadsterowny, natomiast nie jest to taki drift mode do jeżdżenia po suchym, że obcina mu i to czuć jak nie wiem. I trudno znaleźć ten dobry moment obrotowy silnika do tego drift mode'u. To jest raz. Dwa, czuć, że tam faktycznie ten moment i ta moc są przenoszone pomiędzy prawym a lewym kołem. A ciekaw jestem, jak będzie na mokrym. Żeby drift zrobić, trzeba na mokre. To jest samochód, który tak dobrze klei, jest tak zajebisty i tak dobrze jedzie nawet z tylnym napędem, że to jest coś niesamowitego. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ten samochód zachowuje się w warunkach torowych, jak jest lekki w prowadzeniu, jak doskonale działa tutaj ten napęd na 4 koła, jak ta skrzynia 8-biegowa DCT, dwusprzęgłowa, zmienia biegi w idealnym momencie, jak ten silnik się wkręca na obroty, jak idealnie wie, kiedy zredukować bieg, jak sztywne jest całe nadwozie, jak to zawieszenie się zachowuje i w zakrętach, i w niespodziewanych sytuacjach, jak jakiś dołek właśnie albo podbicie. No wow! Ja pierdzielę, jak on ma dziwnie ten napęd. O! No powiem wam, że nie jest to pełen drift mode. Nie jest to taki drift mode, jak możecie na przykład w Mercedesie E63 zrobić. Wow! Bo czuć, że mu zdecydowanie pomaga ta przednia oś. Albo ten tył jest tak sprawny i tak ładnie mu przenosi po prostu. O, teraz trochę lepiej. Ale nadal czuję, tak jakby ta przednia oś mu po prostu pomagała. I w drugą. O! Zobaczcie, widzicie? Normalnie muszę ją prostować jak w czteronapędowym samochodzie. Owszem, więcej jest tam tej mocy na tyle niż na przodzie zdecydowanie,
ale w pewnym momencie dokłada mu zdecydowanie momentu naprzód. Za to ślicznie się zachowuje w momencie, kiedy przeniesienie masy następuje. Bardzo ładnie. Patrzcie. Ciach, przenoszę go na drugą stronę i ciach. Bardzo ładnie. Dobra, to zmierzymy sobie teraz w takim razie, ile to ma rzeczywiście do setki. Race start. O Jezu! Ależ on wali w kręgosłup przy tym starcie. Mamma mia! 4,2. Pierwsze podejście. Zrobimy jeszcze jedno. Ciekawe, czy się uruchomi też procedura startu. Już nie ma jej, czyli się zgrzał. O, i teraz łagodnie rusza. I ciekawe teraz, jaki będzie wynik. Zobaczcie, bez procedury startu, jak nie działa, ile jest gorzej. 5 sekund. 4,97 dokładnie. A ciekawe, jak ma taki kurde... Stoicie na skrzyżowaniu, podjeżdża do Was ktoś i Was prowokuje. Wszystko mu powłączam i Was prowokuje. I chcecie szybko mu odjechać. Jak będziecie w stanie. O, takie położenie. O! Opóźnienie jest spore przy takim starcie. A jaki jest efekt? 5,13. Natomiast pytanie znowu, czy to wszystko, czy ta sztywność tego nadwozia, czy wszystkie te elementy, które na torze sprawiają, że macie po prostu banana na twarzy i robicie kółko za kółkiem szybciej, nie będą trochę zbyt męczące w codziennym użytkowaniu. Jako sportowe auto Mercedes AMG 45 SCLA 4MATIC plus Shooting Brake jest naprawdę bardzo dobrym samochodem. Świetnym hot hatchem. Poza tymi hamulcami, no można się czepiać tego. Moim zdaniem to jest po prostu przednionapędowe auto z bardzo sprawnym haldeksem, który potrafi faktycznie dużo momentu i dużo koni przenieść na tył. Natomiast jak zaczniecie nim driftować, to faktycznie w pewnym nie będziecie w stanie przewidzieć, co on zrobi, bo raz pojedzie jako tylnonapędówka i Was obróci, innym razem pojedzie jak czteronapędówka i będzie ładnie szedł bokiem przy wyprostowanych przednich kołach. Więc nie jest to typowy drift mode, tak jak w Mercedesie E63 albo E53, gdzie ten napęd jest stały i faktycznie całkowicie wyłączacie przednią oś i macie tylną napędówkę. Nie zmienia to faktu, że naprawdę na torze taka jest prawda. Wnętrze, jak w każdym innym Mercedesie. Opcjonalne fotele kubełkowe świetnie trzymają na boki, a jednocześnie zapewniają całkiem duży komfort jazdy. Jedyne, co mnie boli, to tutaj ten zintegrowany zagłówek trochę wystaje i przy moim wzroście wpija mi się tutaj w kark, szczególnie jak mam na przykład Captur. Ale nawet jak se Captur tak założę, to nadal czuję, że tutaj mi się to trochę wpija. To jedyna wada. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to klasyka Mercedesa. Turbinowe nawiewy, odrębny panel sterowania klimatyzacją, dużo fortepianowego lakieru, takiego jak tutaj na przykład, i wszystko to będzie zakurzone i upaćkane palcami. Telefon jest, ładowarka do telefonu indukcyjna jest, nie ma Apple CarPlaya bezprzewodowego, jest tylko przewodowy. Natomiast o ile tutaj naprawdę te materiały są bardzo przyjemne, tu skórka, tu szczotkowana stal, to jest skórzane i wszystko tutaj jest naprawdę solidnie zmontowane i porządne, to zobaczcie, jak to tak pracuje, cała ta konsola środkowa, że nawet się rusza ten ekranik tu. I to jest... No, czy nie można było tego po prostu przykręcić jakoś porządnie? Mam wrażenie, że jakbym to mocniej pociągnął, to wszystko by wyskoczyło z tych zaślepek. Wszystko jest oczywiście tu konfigurowalne, te zegary możecie sobie zmieniać, tu możecie sobie wszystko zmieniać. Typowa obsługa Mercedesa. I jeżeli chodzi o jakość, to jeszcze te przyciski. Słyszycie? To po prostu trzeszczy. Jeżeli chodzi o sam zawias, to pierwsza rzecz, jest dosyć hałaśliwy. Wjeżdżacie na gorszą drogę i od razu słyszycie, jak pracuje zawieszenie i nawet szum opon, więc od dołu jest wyciszony così, jak mawiają Włosi, czyli tak sobie. Natomiast jeżeli wyciszenie tutaj kabiny jest bardzo dobre, natomiast też ta twardość tego zawieszenia będziecie czuli, że jedziecie po gorszej jakości drodze za każdym razem, bo nawet w ustawieniu komfortowym, on ma 3 ustawienia, to owszem, sam zawias może jest dosyć sprężysty, ale ten niski profil opony, 19-calowe felgi, powodują, że jednak czujecie się mało komfortowo jadąc po gorszej jakości drogach. Jeszcze musimy sprawdzić co? Spalanie, tak?
To asystent, to nie asystent. Oczywiście są tu wszyscy asystenci jazdy. To co w innych Mercedesach, tych Mercedesów parę na kanale pokazywaliśmy. O, tak. Tak, od rozruchu. Tu zresetowane. Od resetu. Wyświetlanie, to nie. Tu kilometry, tu prędkość. A, jest. O, tutaj jest 6,8 w tym momencie. Dobra. To zobaczymy przy takiej rozsądniejszej i spokojnej jeździe, ile będzie palił. W normalnym ustawieniu, tutaj jak sobie wrzucicie komfort, to... No przepraszam silny, tak będziesz musiał wrócić do tej Warszawy, wiesz? Jak pociąg, nie? Na stacji, tak hamuje pociąg. No dziwię się, powiem Wam, że nie przewidziano tego, że ten samochód będzie jeździł na torze i po prostu nie wsadzono tutaj trochę lepszych klocków hamulcowych. I w ogóle lepszych hamulców, bo po pierwsze się przegrzewają mega szybko i trzeba robić koniecznie schładzające okrążenie, nawet jak nie hamujecie przed zakrętami na fulla. A po drugie jednak przydałby się po prostu sportowy klocek hamulcowy, więc to do poprawki. A samochód nie jest ciężki, co mnie dziwi, bo waży 1700 kg, powiedzmy 100 więcej niż moja Supra, a w Suprze taki problem nigdy nie wystąpił. Mimo że też dostawała wpalnik. Fajne jest to, że w normalnym użytkowaniu, jak sobie wrzucicie go w tryb komfort, to on rzeczywiście zachowuje się komfortowo. Ten silnik bardzo przyjemnie słychać, nie ma takiego wulgarnego wtedy tego dźwięku, wydechu w ogóle nie słychać, szumów powietrza wokół nadwozia w ogóle nie słychać. Teraz przy 100 jest naprawdę święty spokój tutaj we wnętrzu. Możecie oczywiście sobie zamówić sprzęt grający Burmestera. Zobaczcie jaki numer. Tutaj wokół tego głośniczka nie ma żadnego znaczka Burmestera, a tamten jest normalnie stalowy w tamtym słupku z oznaczeniem Burmester. Czyli ten jest ze zwykłego Mercedesa, a tamten jest Burmestera. Ktoś zamówił sobie pół Burmestera. Po prawej stronie dla pasażera jest Burmester, a po lewej stronie jest normalne, standardowe audio, jakie daje Mercedes. Ale numer. Podobają mi się, te turbinowe, otwarte, zamknięte, zamknięte, otwarte. Bardzo podobają mi się te turbinowe nawiewy. To jest fajne. Ładnie są uporządkowane te przyciski. Ten nowy pad Mercedesa też jest fajny. Ciekawe jak Hej Mercedes tu działa. Hej Mercedes! Hej Mercedes! Słucham? Co masz na sobie? Mój system wartości jest o wiele ważniejszy. O! Wow! Teraz hej Mercedes! Tak, proszę. Teraz mi zaimponowałaś. Poczytamy książkę? Czy możesz to powtórzyć? Oczywiście, z przyjemnością. Co sądzisz o poezji Przepraszam, ale nie mogę Ci w tym teraz pomóc. Aha. Czyli jednak niby ma system wartości, ale tam chuj. Reasumując, w takim codziennym, normalnym użytkowaniu nie zauważycie wielu różnic pomiędzy Mercedesem AMG CLA Shooting Brake, a zwykłym Mercedesem CLA Shooting Brake, poza jedną rzeczą, poza tym zawieszeniem. Cała reszta jest identyczna, oczywiście oprócz pierdyliona znaczków AMG, które przypominają Wam, że jedziecie w czymś wyjątkowym. A pod względem zachowania na torze, osiągów, naprawdę ten samochód jest wyjątkowy i mega dzień mi dzisiaj zrobił. Nawet zużycie paliwa, jak na samochód, który ma 421 koni, jest akceptowalne, bo w tym momencie to 9,3 litra.